W tym filmie opowiem Wam o tym, w jaki sposób tworzę filmy poradnikowe i tutorialowe na YouTube'a. Jakiego aparatu używam, w jaki sposób ustawiam oświetlenie, w jaki sposób nagrywam dźwięk oraz jak wygląda cały mój workflow od początku do końca. A także opowiem o oprogramowaniu, którego używam do przechwytywania ekranu oraz do montażu. W filmie także poruszę kilka rzeczy istotnych przy szukaniu pomysłów, w jaki sposób ja dobieram pomysły i w jaki sposób je znajduję. Tworzenie moich filmów zaczynam często od wyszukiwania pomysłów i jeżeli mam pomysł na daną kategorię filmu, to staram się znaleźć tak niszową kategorię, tak niszowy temat, żeby mój film pojawił się jak najwyżej wyszukiwania. Oczywiście nie mam szans konkurowania na frazy jedno- lub dwuwyrazowe, dlatego szukam bardziej niszowych tematów i na te tematy staram się tworzyć filmy. Pomaga mi bardzo w tym narzędzie TubeBuddy, czyli narzędzie, które bardzo polecam, bo nie tylko ono pomaga mi znaleźć tematykę słów, ale w późniejszym etapie pomaga mi zoptymalizować jeszcze lepiej moje filmy, tak żeby wyświetlały się wyżej w wynikach wyszukiwania. Jeżeli mam już gotowy pomysł na film, to staram się go zapisać do arkuszy Google'a. Arkusze Google'a są o tyle fajne, że synchronizują się między różnymi urządzeniami. Także jeżeli korzystam z telefonu, z komputera czy z laptopa, zawsze mam je pod ręką. I arkusz Excela pomaga mi zapobiec prokrastynacji, ponieważ każdemu filmowi, który tutaj wpiszę, staram się nadać jakąś konkretną datę, kiedy chciałbym ten film nagrać i kiedy chciałbym go opublikować. Jeżeli to zapiszę, to jest mi łatwiej trzymać pewnych terminów. Kolejną rzeczą, którą robię, jest w dokumentach Google'a utworzenie szkicu filmu, nad którym będę pracował. I tak jak w tym momencie widzicie na ekranie, jest to szkic tego filmu, który nagrywam. Rozpisany on jest w punktach, więc ten szkic jest cały czas synchronizowany między różnymi urządzeniami, co bardzo ułatwia mi pracę i przyspiesza cały proces. W późniejszym etapie, oczywiście, kiedy nagrywam film, korzystam z tego samego dokumentu i tak jak widzicie, różnymi kolorami zaznaczam rzeczy, które na przykład są jeszcze do zrobienia, albo zielonym, które już zrobiłem. Nagrywanie każdego odcinka, czy to byłby film tutorialowy, poradnikowy, czy jakikolwiek innym na moim kanale, staram się zrobić w ciągu jednego dnia. Jeżeli potrzebuję więcej czasu, to oczywiście przygotowanie całego setupu, ustawienie świateł, sprawdzenie mikrofonów robię dzień wcześniej. A w danym dniu staram się nagrać i zmontować gotowy materiał. Jest to o tyle pomocne przy nagrywaniu i przy montowaniu filmu, że jeżeli brakuje mi jakiegoś ujęcia lub popełniłem jakikolwiek błąd, to dane ujęcie czy daną część materiału mogę swobodnie powtórzyć bardzo szybko. Nie muszę nic dodatkowo ustawiać, a wszystko jest gotowe, po prostu muszę tylko dograć pewien odcinek materiału. Materiały także staram się dzielić na części i montować je w częściach. Także jeżeli popełnię jakiś błąd, na przykład źle ustawię dźwięk w mikrofonie, źle coś nagram, źle ustawię oświetlenie, mogę to natychmiastowo poprawić. A jeżeli muszę coś poprawić, to poprawiam tylko część, a nie całość materiału. Nagrywanie w częściach filmu ma jeszcze jeden niezaprzeczalny plus. Po prostu odhaczam za każdym razem jakąś część filmu i idę dalej. Nie pozwalam sam sobie zatrzymać się przed tym, żeby zastanawiać się, co dalej powiedzieć, co dalej zrobić. Po prostu działam, jestem napędzany tym, że odhaczyłem kolejny punkt na liście z dokumentów Google'a i idę dalej. Nagrywam, aż patrzę, nagle mam cały materiał zmontowany, więc to jest dobry sposób na to, żeby uniknąć zastanawiania się albo zbyt długiego rozpamiętywania czy roztrząsania pewnych rzeczy. Po prostu trzeba iść dalej, zrobić to, co trzeba zrobić. To jest praca jak każda inna. Dźwięk w swoich filmach poradnikowych nagrywam mikrofonem Rode Procaster. Jest to mikrofon dynamiczny, który bardzo ładnie zbiera mój głos. Za to w znacznym stopniu niweluje dźwięki pisania na klawiaturze czy klikania na myszce. Mikrofon Rode Procaster jest podłączony kablem do miksera Rodecaster. Jest to mikser typowo stworzony do tworzenia podcastów, ale w tym momencie działa jako taki mikser typowy audio i dźwięk z tego miksera za pomocą kabla mini jack 3,5 cala do mini jack 3,5 cala kieruje do mojego aparatu. Aparat dzięki temu nagrywa dźwięk z tego mikrofonu i od razu jest pięknie zsynchronizowany z wideo. Dodatkowo Rodecaster służy jako interfejs audio i dźwięk z tego mikrofonu jest wysyłany również do komputera.
I tam na komputerze ten dźwięk jest nagrywany przez program do nagrywania ekranu, czyli program Camtasia. Dzięki takiej konfiguracji podczas edycji filmu mogę bez problemu zsynchronizować obraz z kamery z tym, co się dzieje na ekranie. Zawsze przed rozpoczęciem nagrywania sprawdzam jakość dźwięku i służą mi do tego słuchawki, które raz podłączam do miksera Rodecaster i tam sprawdzam dźwięk, a drugi raz podłączam te same słuchawki do aparatu, żeby sprawdzić, czy nagrywany dźwięk w aparacie też nie ma przesterów. I najistotniejszy jest dla mnie dźwięk nagrywany przez aparat, ponieważ w czasie montażu w DaVinci usuwam ścieżkę, która jest z programu z Camtasii, ścieżkę dźwiękową. Ta ścieżka dźwiękowa, która jest nagrywana w Camtasii, czyli w programie, który przechwytuje ekran, służy mi wyłącznie do tego, żeby zsynchronizować zarówno aparat, jak i ekran nagrywania. Jest to o tyle dla mnie istotne, ponieważ lubię mieć bardzo dobrze zsynchronizowany obraz z dźwiękiem i synchronizacja w aparacie dźwięku i wideo jest najlepsza dla mnie. Musicie także pamiętać o tym, że nawet jeżeli będziecie mieli dobrze ustawiony dźwięk na mikserze, to w aparacie możecie mieć przestery lub może być dźwięk zbyt cicho. Dlatego warto monitorować nagranie w aparacie, żeby sprawdzić, czy poprawnie wszystko się nagrywa. W swoich filmach na YouTube'a wykorzystuję aparat Canon R z obiektywem Sigma 24-1.4. Świetny obiektyw, bardzo ostry. Pracuje on u mnie na przysłonie 1.4 najczęściej i nagrywając filmy tutorialowe, on jest umieszczony około 1 metra ode mnie i pracuje na 1/60 sekundy, przysłonie 1.4, ISO 100. I aparat jest świetny, ponieważ ma świetny autofokus, więc nawet jeżeli się lekko pochylę do przodu, do tyłu, to aparat cały czas śledzi moją twarz. No i to, co jest fantastyczne w tym aparacie, to odchylany ekranik, który pozwala mi zobaczyć to, co dzieje się akurat w danym momencie i kontrolować wszystkie parametry. Aparat, którym nagrywam filmy, jest umieszczony nad monitorem i staram się, żeby jego pozycja była jak najniższa, dlatego czasem pochylam nawet lekko monitor, tak żeby maksymalnie obniżyć aparat. Idealną sytuacją jest, kiedy aparat jest na wysokości oczu, wtedy nie ma perspektywy takiej z góry, która by zniekształcała twarz. Do zamocowania aparatu używam Manfrotto Autopole. Jest to tyczka rozporowa i dzięki temu, że nie posiada nóg jak statyw oświetleniowy, mogę dać go bardzo blisko ściany. Do tyczki Manfrotto Autopole mam przyczepiony uchwyt Super Clamp 0,35 od firmy Manfrotto oraz prostą głowicę kulową, dzięki której mogę swobodnie ruszać aparatem. Do aparatu mam przyczepiony jedynie kabel mini jack 3,5 cala, którym dostarczam dźwięk z mikrofonu. Do oświetlenia filmów poradnikowych wykorzystuję 3-punktowy system oświetlenia. I pierwszy punkt to oczywiście światło główne, które pada na moją twarz. I to światło znajduje się po lewej stronie, jak siedzę na wprost aparatu. To jest softbox oktagonalny o wymiarach 120 cm oraz lampa Aputure 300D Mark II, która pracuje na około 20% pełnej mocy. Drugim światłem, które jest światłem wypełniającym, jest lampa Yongnuo YN600, która ma prosty dyfuzor zrobiony z kalki technicznej. I trzecim, ostatnim punktem oświetleniowym jest światło kontrujące, czyli lampa Godox SL60W, która jest umieszczona na statywie typu Cistent z boomem, co pozwala mi usunąć tą lampę z kadru, ale mimo to świecić jakby od tyłu zza pleców. Do tej lampy jest przyczepiony softbox prostokątny o wymiarach 30 cm na 120 cm z gridem. Grid to jest taka siatka, która kierunkuje mocno światło i dzięki temu nie jest ono rozproszone, ale jest bardzo kierunkowe. Jako oświetlenie tła wykorzystuję paski LEDowe, ale oprócz tego bardzo lubię korzystać z lamp Neewer RGB 530. Są to lampy, które posiadają diody RGB, dzięki którym można świecić dowolnym kolorem w przestrzeni RGB. Co nam to daje? Za pomocą aplikacji możemy dowolnie zmieniać światło każdej z lampy z osobna i sterować intensywnością, kolorystyką, nasyceniem oraz jasnością tego panelu LEDowego. Dodatkowo panel LEDowy dzięki swoim wymiarom i dzięki swojej specyfice nie wymaga żadnych modyfikatorów, dzięki czemu możemy świecić bardzo szeroką wiązką światła.
A teraz pokażę Wam, jaki wpływ ma każde z tych źródeł światła na oświetlenie mnie i mojego tła. Zobaczcie. Na początku wyłączymy sobie całkowicie wszystko. Teraz włączymy sobie światło główne, czyli softbox oktagonalny 120 cm z lampą aputurę 300D po mojej lewej stronie. Następnie dołączę do tego oświetlenie wypełniające, czyli oświetlające moją zacienioną część twarzy. Do tego uruchomimy światło kontrujące. Teraz zaświecę tło. A na końcu uruchomię lampy Neewer RGB 530, tak aby zaakcentować jeszcze bardziej tło. Jeżeli chodzi o tło, które wykorzystuję do filmów poradnikowych, jest to tło związane z rzeczami do fotografii i do filmowania. Staram się jednak przy tym rozmyć je maksymalnie i dlatego wykorzystuję obiektyw Sigma 24 mm 1.4 i nagrywam wszystkie filmy na tej przysłonie po to, żeby to tło jedynie delikatnie zaznaczyć, ale żeby ono nie było rozpraszające. Szczególnie warto oglądać jeden z moich filmików. Link do tego filmu pojawi się tutaj w prawym górnym rogu i jest to film na temat tego, jak można stworzyć ładnie i profesjonalnie wyglądające tło do filmów na YouTube'a. Jeżeli chodzi o program do nagrywania ekranu, to nie znam równie dobrego programu jak Camtasia. Jeżeli znacie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach pod filmem. Chętnie się dowiem, czy są jakieś alternatywy dla tego programu. Jak na razie jestem zachwycony tym programem. Pierwsza rzecz, która bardzo mi ułatwia tworzenie poradników, to to, że mogę w łatwy sposób zaznaczyć wskaźnik myszy, pokazać kliknięcia lewym, prawym przyciskiem albo pokazać skróty klawiaturowe, które wykorzystuję. I robi się to banalnie prosto. Wystarczy, że z menu po lewej stronie wybiorę sobie na przykład efekty, które chciałbym wprowadzić do mojego filmu. I tak, na przykład mogę wykorzystać mój ulubiony efekt, czyli zaznaczenie myszki, bo nie zawsze widać ten mały wskaźnik na ekranie. Możemy go sobie podświetlić na żółto. Tutaj po prawej stronie możemy ustawić sobie parametry, ustawić sobie wielkość tego obszaru zaznaczenia myszki. Możemy także zaznaczyć kliknięcia lewym przyciskiem. Możemy zaznaczyć także kliknięcia prawym przyciskiem, jeżeli coś takiego jest ważne akurat w Waszym filmie. Dodatkowo, jeżeli macie na przykład małe okienko, w bardzo łatwy sposób można zrobić animację zbliżenia i zbliżyć, powiększyć okno, tak żeby ważne rzeczy, które akurat omawiacie, żeby pokazać. I w tym momencie prostym kliknięciem mamy bardzo ładne zbliżenie, mamy pokazany wskaźnik myszy, a także mamy pokazane lewe i prawe kliknięcia myszy. Dodatkowo bardzo często wykorzystuję możliwość generowania skrótów klawiaturowych, które program sam może wygenerować. I robi się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć Modify, Generate Keystrokes i w tym momencie program generuje wszędzie tam, gdzie używaliśmy skrótów klawiaturowych, skróty i pokazuje je na ekranie. Program także jest prostym programem do montażu, także nie potrzebujecie innego programu. Gotowy poradnik, film, który stworzyliście, możecie równie dobrze w tym programie zmontować i wyeksportować. W dalszej części, jeżeli już mam gotowy materiał z programu Camtasia, jeżeli wyeksportowałem go, to przechodzę do programu DaVinci, w którym montuję dwa widoki i łączę je w jeden obraz. Mamy widok ekranu i mamy widok kamery. Umieszczam te dwa obrazy na osobnych ścieżkach i następnie dostosowuję po ścieżce dźwiękowej moment, w którym klasnąłem. I ten moment jest zaznaczony taką dużą falką. Jeżeli oczywiście sprawdzę, jeżeli w tym momencie puszczę film, to powinniście słyszeć podwójne klaśnięcie. I w tym momencie mam zsynchronizowane dwa klipy. Bardzo dobrym pomysłem na tym etapie jest połączenie tych klipów, a więc zaznaczam te dwa osobne pliki wideo, daję prawym przyciskiem myszy i daję Link Clips. I w tym momencie klipy są połączone i nawet gdybym chciał przesunąć jeden z nich, nie zrobię tego przez pomyłkę. Mogę w tym momencie zacząć edycję tego programu, odciąć sobie końcówkę i w tym momencie mam już zsynchronizowany materiał. Teraz
Wystarczy, że usunę jedną ze ścieżek audio i tak jak wcześniej wspominałem, usuwam zawsze ścieżkę audio, która była od nagrywania ekranu. Żeby ją zaznaczyć, ścieżkę audio 1, klikam z wciśniętym Altem na tą ścieżkę, a następnie klikam D. I w tym momencie mój materiał jest zsynchronizowany i gotowy do obróbki. Jeszcze kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, to od razu przygotować sobie widok prezentera, czyli to okno, w którym ja jestem, możemy zmniejszyć i ustawić je na przykład w prawym dolnym rogu. Żeby to zrobić, z Altem klikamy na ścieżkę wideo i pojawia nam się w tym momencie zaznaczenie. Następnie klikamy możliwość dowolnego skalowania tego obrazu, klikamy sobie w prawym rogu i umieszczamy sobie widok naszego okienka tutaj w prawym dolnym rogu. Pokażę Wam. Zwróćcie uwagę, że wszystkie rzeczy dotyczące wskaźnika myszy, kliknięcia, skróty klawiaturowe czy powiększenia ekranu mamy już przygotowane w Camtasia, także w tym momencie możemy skupić się na tym, żeby powycinać niekorzystne momenty, jakieś przerwy, zająknięcia czy powtórzenia w naszym filmie. Jeżeli zaczynacie dopiero montować swoje filmy, to koniecznie obejrzyjcie ten film. To jest film na temat tego, jak nauczyć się programu DaVinci Resolve w 30 minut. Gorąco go Wam polecam. Mam nadzieję, że tym poradnikiem pomogłem Wam w jakiś sposób. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, pytania zostawcie w komentarzach pod filmem, no i do zobaczenia w następnych produkcjach. Hej!